Tak naprawdę to było zaraz po powrocie z Irlandii. Ledwo co założyłem klub, czyli jeszcze jakby nie było też za bardzo z kim trenować. Znajomy robił galę w Bielsku, no i poprosił mnie, czy za niej zawalczę. Jakoś 4 czy 5 tygodni przed tą walką złamałem rękę. Tak naprawdę nie trenowałem, no ręka w gipsie. To było bardziej improwizacja, żeby tylko jakoś tam tą formę podtrzymać. Trenerskiego fajne doświadczenie, bo ja teraz rozumiem zawodników, co oni przeżywają przed walką. Co to jest stres, jak może zblokować. No bez tego doświadczenia to jak ja bym mógł rozmawiać z zawodnikiem o stresie. Dlatego ja podziwiam właśnie zawodników, którzy mają to wrodzone takie jak Rafał Haratyk. Wiadomo, on tam może w głębi gdzieś jakiś stres jest sportowy, ale to są tacy zawodnicy, to są fenomeni, jeśli chodzi o w ogóle sporty walki, bo on w tych trudnych momentach nawet walki zachowuje zimną głowę. Wiesz, nie jeden zawodnik by już odpuścił. Powiem brzydko, kurczy byk. Za 2 miesiące już się bił znowu w Afryce i nokautował gościa. Więc o czym my tu mówimy, nie? Das Berserker Teams to kuźnia mistrzów. Mylę się? Kuźnia talentów. No dobrze. No mistrzów też. Witam, cześć. Nim zaczniemy w ogóle naszą rozmowę, sporo mam pytań, co nieco ciekawych, co nieco trudnych. Co nieco nieciekawy. Miejmy nadzieję, że są w miarę ciekawe. Właśnie, a te trudne to też możliwe, że... Dobra, wal, lecimy. Pamiętasz swoją pierwszą walkę? Oj, pamiętam, ale nie za fajnie ją wspominam, bo tak naprawdę to było zaraz po powrocie z Irlandii. Znajomy robił galę w Bielsku, no i poprosił mnie, czy za niej zawalczę. Jakoś 4 czy 5 tygodni przed tą walką złamałem rękę. Tak naprawdę nie trenowałem, no ręka w gipsie. To było bardziej improwizacja, żeby tylko jakoś tam tą formę podtrzymać. No i co? No i nie poszła ta walka. Tylko właśnie ta walka mi dała dużo więcej, niż by się mogło wydawać w takim kontekście trenerskim, bo kiedyś jak trenowałem w Irlandii, jeździłem z chłopakami do narożnika, dla mnie było niezrozumiałe, jak to jest, że zawodnik, który na treningach, wiesz, ma świetną formę, nagle wychodzi do walki i on mówi, że on po 2 minutach nie ma tlenu, bo go stres zjadł, nie? Ja się przekonałem na sobie, jak jeszcze będąc w szatni, nawet się nie potrafiłem rozgrzać, bo zimne poty, no i to była tragedia. Jak ja miałem wchodzić do tego ringu, to nogi miałem jak z waty, nawet nie wiedziałem za bardzo, co tam się dzieje w środku, więc z punktu trenerskiego fajne doświadczenie, bo ja teraz rozumiem zawodników, co oni przeżywają przed walką, co to jest stres, jak może zblokować. No bez tego doświadczenia to jak ja bym mógł rozmawiać z zawodnikiem o stresie, nie? Przed walką. No byłoby to słabe. Znaczy, jak tu powiedziałeś, ten stres, który zjada człowieka, ja też tam tak mam nieraz przy nagraniach. Jak muszę nagrać wywiad czy rozmowę, to też mnie zjada stres, to też coś... Tak, no uwierz mi, że to jest jeszcze coś innego, bo jeszcze musisz wejść do środka i się bić, więc no nie jest to ciekawe. Dlatego ja podziwiam właśnie zawodników, którzy mają to wrodzone takie jak Rafał Haratyk. Wiadomo, on tam może w głębi gdzieś jakiś stres jest sportowy, ale to są tacy zawodnicy, to są fenomeni, jeśli chodzi o w ogóle sporty walki, bo on w tych trudnych momentach nawet walki zachowuje zimną głowę. Wiesz, nie jeden zawodnik by już odpuścił, a on dalej robi swoje, nie? Znaczy, nie bez powodu ma takie, a nie inne pseudo. Tank. Tak. Że coś w tym jest, jak sam wspomniałeś, fenomenalne. A co do Rafała, to za jakiś czas do niego wrócę, ale chciałem wrócić do tej Irlandii. Jak to się wydarzyło, że tam pojechałeś i tu wróciłeś później do Polski i stwierdziłeś, że jednak stworzysz klub, bo tego klubu tu nie było? Wiesz co, no, ja jako młody chłopak zawsze marzyłem o tym, że i tak wyjadę za granicę. Nie, to plany były, że wyląduję w Stanach Zjednoczonych, bo tam też miałem rodzinę. No ale nie dostałem wizy. To był bodajże 99 chyba rok, jeśli dobrze pamiętam. Dostałem odmowę, no i potem się już jakby te plany musiałem kierować je tylko na Europę. I znalazłem się w Irlandii. Wyjechałem tam w 2001 roku. No i ja od razu, jak tam też zacząłem pracować, chociaż początki w Irlandii, jakbym opowiedział historię, to też jest, myślę, temat na zupełnie inny wywiad, bo zająłby nam tutaj dużo. To, co ja tam przeszłem na początku, od spania na ulicy, bo nam Irlandczyk nie wypłacił pieniędzy, no było ciekawie. Ale wracając do tego, jak znalazłem się w klubie w Irlandii, no to właśnie moja żona zadzwoniła, bo ona wtedy mówiła dobrze po angielsku, do SBG, bezpośrednio do Johna Cavanaga. No i on oczywiście
zaprosił nas na trening, ja tam jeszcze z 2 kolegami pojechałem. Bardzo mile zostaliśmy przyjęci, bo to też John taki jest, taką charyzmę ma fajną, że mega gość, taki otwarty na cudzoziemców i tak dalej. No i tam zacząłem trenować. Wiadomo, że to trenowanie to też nie było takie, że ja trenowałem 2 razy dziennie, bo człowiek pracował na budowach. Później pracowałem jeszcze w ochronie w kasynie i na tyle, na ile mogłem, to jeździłem, no ale na przykład po 10-12 godzinach potrafiłem przyjechać do domu, zjeść obiad i jechać na trening. Później mi też godzinowo, jak John się przeniósł w inne miejsce, nie pasowały dojazdy do niego, to jeździłem tylko na zapasy do niego na 21, a generalnie później otworzyła się filia bliżej mnie i Andy O'Ryan ją otworzył. No to wtedy jakby przeniosłem się do niego i u niego trenowałem. Obserwując to, jakby nie będę zahaczał o tych różnych elementów, które tam się wydarzyło w Irlandii, bo to faktycznie mentalnie przeszedłeś różne elementy w głowie, przerobiłeś, ale patrząc się, gdzie był ten element w twojej głowie, że przeszedłeś z zawodnika na trenera? No, wiesz co, to była końcówka pobytu w Irlandii, gdzie już postanowiliśmy, że wracamy. Ja sobie tak myślę, kurde, no wrócę do Bielska i co ja będę w tym Bielsku robił, nie? A kolega z maty, który tam wcześniej też przed przyjazdem do Irlandii trenował w Berserkers, tam był powiązany bardziej ze Szczecinem. On mówi, otwórz sobie może filię, nie? I on mi dał też namiar do Kornika Zapadki, do Kornela Zapadki, który mnie skontaktował z Piotrem Bagińskim. Ja sobie z Irlandii do niego zadzwoniłem, że mam taki plan i czy w ogóle wyraża zgodę na to. Spotkaliśmy się później po powrocie w Polsce. No i zaryzykował, bo też w sumie mnie nie znał. Za bardzo nie wiedział, co prezentuje sobą. No i myślę, że dzisiaj chyba tego nie żałuje. Znaczy z perspektywy czasu, osoba, która pojawia się w dobrym miejscu, w dobrym czasie i miałeś dobry timing, bo jednak rozmowa z panem Bagińskim, to co potem wykluło się z tego wszystkiego, to zaowocowało niesamowicie dobrymi zawodnikami, którzy są mistrzami w różnych, nie mistrzostwach, bo te mistrzostwa nie można nazwać, ale w KSW mamy w Babilonie te osoby, mamy w... No generalnie zawodnicy walczą na takich największych galach, nie tylko w Polsce i na świecie, bo i Marta Waliczek walczyła w PFL-u, No tak. walczyła w Aresie, Rafał Haratyk, wiadomo, ACA, wcześniej jeszcze EFC afrykańskie, oktagon czeski, więc tutaj jakby w Europie na tych najważniejszych wydarzeniach braliśmy udział i dalej bierzemy. No tak samo ta rozmowa z panem Bagińskim była owocna w tym momencie. Ten moment kulminacyjny to był w tym momencie u ciebie. No tak, to była raczej już formalność, bo on już wcześniej powiedział, że jasne, nie widzi problemu. Ja mu od razu tylko powiedziałem, że ja się będę skupiał na MMA, nie na brazylijskim jiu-jitsu, ale powiedział, nie ma sprawy, działajcie. No i do dzisiaj tak trwamy już 17 lat. No ja z wami miałem kontakt, rok temu się spotkaliśmy pierwszy raz, Tak. gdzie jak zobaczyłem efekt tutaj waszych owoców, to byłem w szoku, bo jednak jeden z twoich podopiecznych, tak możemy nazwać, z panem Rafałem Haratykiem rozmawiałem wtedy, gdzie ilość jego pracy włożonej, tak jak ty powiedziałeś, fenomenu pod różnym kątem, to jest ogrom pracy. To nie jest chwila roboty, bo tam jednak z tego co policzyłem, to jest 2008 albo 2012 rok. Teraz mogę się mylić. W 2008, końcówka 2008 zakładałem klub, to był dokładnie przełom października, listopada, no, ale wiadomo, te początki to były naprawdę ciężkie, to tam na początku trenowaliśmy 2 razy, 3 razy w tygodniu. Dopiero chyba 2 lata później, dzięki mojemu znajomemu, który też bardzo dużo mi pomógł, tutaj dziękuję Szczepanowi za to, bo to dzięki niemu ja zostałem w ogóle w Polsce, bo ja już miałem się zbierać z powrotem do Irlandii w ogóle. No ale on mi tam później jakby pomógł zrobić nową salę na Komorowickiej. No i tam już też mogliśmy trenować jakby codziennie. To była nasza sala. Najmowaliśmy salę, którą on wtedy też opłacał. No i to był ten punkt taki, gdzie zaczęliśmy się rozpędzać. Ale jeszcze nie wrócę do tych sal, do różnych, co miałeś. W 2011 roku w Serbii zdobyłeś srebrny medal mistrza świata amatorskiego MMA. Tak, wiesz co, ja po 2 walkach zawodowych stwierdziłem, dostałem szansę od Bagiego, że wziął mnie na Mistrzostwa Świata w MMA. Ja wtedy do Serbii jechałem jako jedyny Polak w MMA, to jeszcze się wtedy nazywało Combat Grappling. No i właśnie dzięki temu Szczepanowi też jakby byłem w stanie się przygotować na start pierwszy raz do walki, bo mogłem trenować rano, nie pracowałem fizycznie, pracowałem w biurze jako menedżer tam w lakierni i wtedy jakby byłem w stanie zbudować tą formę i pojechałem na te Mistrzostwa Świata naprawdę dobrze przygotowany, no i tam się udało zdobyć srebrny medal. No to wielkie gratulacje dla ciebie, że zdobyłeś, ale moje pytanie będzie kolejne
A propos trenera, jakim dzisiaj jesteś. Chodzi młoda osoba, młody wojownik, który chce walczyć. Już widzisz predyspozycję, że on będzie walczył, czy też nie ma takiej? Wiesz co, już teraz z tym doświadczeniem mniej więcej potrafię wyłapać już na pierwszym treningu, czy ktoś ma predyspozycję w ogóle do tego, ale czasami bywa tak, że ten chłopak, który gdzieś tam sobie w cieniu trenuje, nagle się okazuje po roku, że on zaczyna nabierać wiatru w skrzydła i się rozwija i tak samo później debiutuje w walkach amatorskich, półzawodowych i finalnie zawodowych. Więc to też nie jest tak, że przyjdzie i ja powiem, a nie, z ciebie nic nie będzie, bo bywało, że osoby, które tam były gdzieś w cieniu, nagle się okazało, że jednak mają predyspozycję, a bywało też tak, że te talenty, które gdzieś tam od początku się wybijały, nagle się okazało, że oni rezygnowali albo poszli w złą stronę i ich nie ma. Dlaczego o tym mówię? Bo patrząc się po moich notatkach, mam dwie osoby napisane, 17-latek i 15-latek. Dwie osoby, jeden jest mistrz Polski MMA, chyba Adrian, nie, Mikołaj. Mikołaj, tak, a drugi 17-latek, więc to też pokazuje, że bardzo młode osoby startują. No, na ten moment właśnie, jeśli chodzi o tych młodych zawodników, to ich tam jest wiadomo więcej, ale też nie wszyscy jeszcze systematycznie startują w zawodach, więc na ich sukcesy będzie trzeba jeszcze trochę poczekać, ale Mikołaj to jest chłopak, który generalnie zaczął sobie od personalnych treningów. I to też była taka historia, że nawet jego ojciec się śmieje, że on nigdy nie przypuszczał, bo jego ojciec brał personalne ze mną, a w tym czasie Filip Lamparski robił treningi jego synowi, nie? Który tam był po prostu 13 czy tam 12-latkiem, delikatnie otyłym i on go brał tylko po to, żeby on się poruszał. No a się okazało, że chłopak tak się wciągnął w ten sport, że dzisiaj naprawdę robi, jeśli chodzi o amatorskie zawody, no to ma 7 złotych medali i jest niepokonany w ogóle na MMA Polska. Dobra, to powiem zdanie. Ciekawe, co ty masz w głowie. Dzieci i młodzież stoją na rozdrożu między wyborem zdrowego stylu życia, a uleganie pokusom, które mogą niszczyć marzenia i pasje. Sport to nie tylko trening fizyczny, to też szkoła życia. No, cytujesz mojego posta. No, dokładnie tak. Ja nie bez powodu zahaczyłem ten temat, bo często ja obserwuję, nie wiem, czy to też zauważyłeś, że osoby, które wchodzą do klubu, zaczynają ćwiczyć, mają w sobie tą determinację i pasję i różne używki, uzależnienia idą na bok i zaczynają ćwiczyć. No tak, no i tak działa sport i to nie tylko sporty walki, ale każdy inny sport. No, jeżeli młodzież wpada w złe towarzystwo, no bo to jest jakby tutaj główny czynnik, no to potem zaczyna się dziać różnie, nie? Ale jeżeli oni mają wokół siebie ludzi, którzy ciągną ich na trening, na zawody, to oni nie mają czasu na tak zwane głupoty, tylko zajmują się tym sportem i oni sobie zdają sprawę, że no, jeżeli pójdą w tamtą stronę, to skończą na ulicy. Nie bez powodu o tym też wspomniałem w twoim poście. Czytając ostatnią rozmowę pana De Vriesa, uwaga ciężka, De Vries, no? De Vries i opisywał historię, co przeszedł, to mi się włosy na głowie zjeżyły, jak ja tam czytałem, bo tam różne uzależnienia wcześniej były, a dzisiaj jest cholernie niepokonanym fenomenem jego władzy. No tak, to takich przykładów jest więcej. No to nawet mamy historię Fury'ego, który zmagał się z depresją i tak dalej, z alkoholem, z narkotykami, więc tych historii jest dużo i właśnie to pokazuje, że dzięki sportowi są w tym miejscu, gdzie są, a nie na ulicy. Więc to też pokazuje, później jest taki element tej pasji w ludziach, gdzie widać tą iskrę wokół, bo czasami jak ja dyskutuję z ludźmi, że niedawno rozmawialiśmy z jedną, która biega na długodystansowe trasy i widać w nią tę iskrę. Każdy kolejny medal to jest taka iskra w jej głowie, kurde, udało mi się, lecimy dalej. No tak to później działa, nie? Tak to później działa, że ten mały sukces napędza cię do tego, żeby robić kolejny krok i potem iść coraz wyżej. Szczególnie w MMA właśnie tak to wygląda, że zaczynasz jeździć na amatorskie zawody. Na początku przegrywasz walki, też bywa z tym różnie. Niektórzy rezygnują właśnie przez to, niektórzy dalej ciągną no tą pasję i chcą się dalej rozwijać. No potem zaczynają się już poważniejsze zawody, walki półzawodowe, no i w końcu zawodowe. No i to wiesz, to później jakby jeden sukces napędza drugi. Wspomnieliśmy o tych różnych wojownikach, ich uzależnieniach, że wychodzą na prostą, tak to nazwijmy. Mówię, że tych przypadków jest dużo więcej. No faktycznie to możemy było kilka kolejnych odcinków stworzyć, bo to faktycznie tych osób, tak jak ty mówisz właśnie o Furym. Jeszcze No jest dużo zawodników generalnie ze sportu walki, nie tylko, nie? Z różnych dyscyplin, gdzie na pewno byśmy mogli tutaj wyciągnąć tego więcej. No, powiedz mi jedno, tu też się zastanawiałem nad tym pytaniem. Zadam je trochę inaczej. Jakiś czas temu, gdy się spotkaliśmy, widziałem potem na waszym fanpage'u zdjęcie. Chłopak niepełnosprawny z zespołem Down. O właśnie.
Umknął mi imię, tak, ale właśnie o Jacusia chodziło. To też takie osoby potrafią ćwiczyć? Jak to wygląda jakby z perspektywy trenera? Wiesz co, z tymi dziećmi jest różnie, bo to syndrom Downa to tak samo jest podzielony na różne, że tak powiem, rodzaje tej choroby i niektóre dzieci bez problemu mogą trenować, a niektóre jednak jest taki problem, że one nie są w stanie na przykład się skupić na treningu i oni wtedy raczej to jest bardziej forma zabawy niż takiego treningu, no bo z Jacusiem ja na przykład jestem w stanie robić jakąś technikę, ja go uczę. On już naprawdę ulubiona jego technika to jest balacha. Jak się z nim kulam, to on potrafi mi, wiesz, w ciągu kilku tam minut kilkanaście balach z różnych pozycji zrobić, więc to jest fajne, że on łapie i on się tego uczy. To nie jest łatwe, bo to trzeba, wiadomo, kilkukrotnie, kilkanaście razy powtarzać jeden detal, ale no jest w stanie się tego nauczyć. Dobra, to tak się zapytam, jak się zastanawiając, zawsze wiedziałeś, że potrafisz pracować z dziećmi, czy to tak samo z siebie wyszło? Gdzie jest ten element styku? Ja tu widzę najczęściej osoby już takie, powiedzmy, młodzież i delikatnie starsze, no i w moim wieku, czy w twoim wieku osoby. To gdzie był ten element styku, że akurat się Jacuś pojawił? I tu jest właśnie historia, będę musiał wrócić troszkę do tego, bo to jest powiązane z moją no taką niefajną sytuacją życiową, którą miałem na Fame MMA. Wiadomo, że każdy wie o co chodzi, gdzie no zdarzył się wypadek, który w jakiś tam sposób niemiły miał odbicie na moją osobę w kontekście takim, wiesz, opinii publicznej. Ale właśnie przez tą sytuację słynny Kasiusz pół roku po tym zdarzeniu założył mi sprawę. Ta sprawa była w sądzie. Oczywiście w sądzie wyszło, że nic mu w tą nogę tak naprawdę nie było. No ale dopiero po pół roku jakby mój prawnik miał wgląd w dokumentację medyczną, no, że tam była tylko kostka skręcona, gdzie mówili o zerwanych wiązadłach, złamanej nodze i tak dalej. Media huczały, zrobili z tego aferę. No i ja dostałem wyrok. 2 lata w zawieszeniu i 3 miesiące prac społecznych. Więc jakby z całej tej sytuacji teraz mogę powiedzieć, że wyszło coś fajnego, bo ja miałem możliwość odrabiania tych prac społecznych w ośrodku w Nierodzimiu z dziećmi właśnie niepełnosprawnymi. I tam dopiero jakby ja nawet nie wiedziałem, bo w życiu wcześniej jakby nie pracowałem z taką młodzieżą, z takimi dziećmi niepełnosprawnymi. Nagle się okazuje, że dyrektorka jest w szoku, bo te dzieci nigdy nie trenowały, one się ze mną lubią kulać, wygłupiać i tak dalej, nie? Bo to wiadomo, że elementy zapasów jakieś tam robiliśmy. No i ciekawostka kolejna, te dzieciaki do dzisiaj ze mną trenują, bo właśnie ten ośrodek z Nierodzimia, tych dzieci niepełnosprawnych, oni raz w tygodniu te dzieci tu wożą. Ja z nimi mam zajęcia. Dodatkowo jeszcze jest Jacuś, który się pojawił. Być może gdyby nie ta sytuacja, gdybym nie miał tego doświadczenia w tym ośrodku, no to nie byłbym w stanie się podjąć takiej pracy z tym dzieckiem, no bo jak wiele osób nawet tutaj na sali mówi, że oni by nie byli w stanie z takimi dziećmi trenować, bo to jest ciężka praca. Aczkolwiek ja uważam, że ja tam naprawdę mam duży taki fan, móc z nimi się kulać i patrzeć, jaką radość oni mają z tego treningu. Dlaczego zaczepiłem ten temat? Bo jeden z twoich podopiecznych powiedział jedno, że taki trener to skarb. To tak powiedzieć. A ja ci nie zdradzę, nie. Że mówi, że takiego trenera to po prostu można No wymarzyć. może inaczej, to który tak nie powiedział. A, do tego, którego, nie, dobra, nie, no, kilku powiedziało tak, o to chodziło. Nie, że powiedziano, że faktycznie ty masz serce do ludzi, że jak trenujesz, to widzisz te wszystkie elementy, które większość ludzi sobie nie zdaje, że na przykład jedną z rzeczy, którą mi powiedział ten zawodnik, że ja tego nie widzę, że jak trenuję, a trener mówi, nie, ty dzisiaj odpuszczasz, bo ty na przykład nie jesteś w formie. I to trener już wyłapuje, on to po prostu No nie wiesz, widzi. to jest już chyba też kwestia tego doświadczenia, które nabyłem przez tyle lat, bo wiadomo, że kiedyś, dawno temu ciężej znaczyło lepiej. Ja wiem, bo ja też kiedyś jako młody chłopak trenowałem karate, kickboxing, judo, jeździłem jeszcze na boks i też człowiek chciał, wiesz, im więcej, tym lepiej, a to tak nie do końca działa. Tym bardziej jak już znasz zawodnika, no to wiesz, że czasami lepiej dać mu odpocząć, bo będzie z tego więcej korzyści niż wtedy, jak on będzie zajechany. Więc to jest, myślę, już bardziej taka kwestia doświadczenia pracy z tymi zawodnikami. Dlaczego mówię też o doświadczeniu? Bo to cały ten twój klub, całe te doświadczenie w Irlandii,
to, że byłeś na początku zawodnikiem, dzisiaj jesteś trenerem, to jest ogrom czasu. To nie jest w 5-10 minut, tylko to są już lata przerobione. No jakbym miał policzyć generalnie, no to od 15 roku życia jestem związany ze sportami walki, bo tam wiadomo, najpierw było karate, judo i tak jak wymieniałem te inne dyscypliny. Potem w Irlandii już MMA, jiu-jitsu i zapasy, więc no a ile mam lat? No i niewiele starszy też ode mnie dosłownie, tak? 48 w tym momencie, więc no to doświadczenie jakby ze sportami walki jest dość długie. No nie, Ponad 30, no no i jeszcze trochę. 32 lata, nie? Bo w samym klubie możemy spotkać, tak jak wspomniałeś, MMA, boks, zapasy, BJJ. Teraz już wiem, co to jest. Tak. Musiałem sprawdzić, brazylijskie jiu-jitsu. Tak. Miałem okazję nawet z jednego z trenerów jiu-jitsu spotkać na swojej drodze wcześniej. Nie jest łatwo jiu-jitsu i te wszystkie chwyty to też jest dosyć specyficzne. Kickboxing i thai boxing, więc tego jest sporo. Plus jeszcze płeć przeciwna w klubie się pojawia. No tak, dziewczyny też trenują. Mamy przecież jedną z czołowych zawodniczek, tę Martę Waliczek, która się biła na dużych eventach, między innymi właśnie w PFL-u, na rejsie francuskim. Tak, no ona akurat wraca w marcu do walki. Jest po rekonstrukcji wiązadeł, miała długą przerwę, ale już wiemy, że ma zakontraktowaną walkę w marcu w Grecji. No i wiesz, no i pojawiają się dziewczyny, część dziewczyn zostaje, część odchodzi. Wiesz, to też później nie dla każdego ten sport jednak jest, nie każda dziewczyna się czuje komfortowo. Niektóre wolą przyjść na stójkę, niektóre wolą właśnie przyjść na jiu-jitsu. To jest potem kwestia indywidualna. To jest naturalna też selekcja, że właśnie tak wspomniałeś, że niektóre są... Mamy też jeszcze jedną taką dziewczynę, która gdzieś tu krąży po sali, ale ma właśnie zerwane wiązadła, więc też będzie trzeba trochę na nią poczekać. A dobrze się zapowiada. I na pewno jej życzę sporo sukcesów, ale też zauważyłem jedną ciekawą rzeczą, którą pierwszy raz tu byłem w klubie, chodzi o kulturę. Tu jest kultura na bardzo wysokim poziomie. Jak wchodziłem do szatni, ktoś przychodził z chłopaków, z adeptów powiedzmy, i przywitał się, cześć, cześć, co słychać, jak zdrowie i dopiero wyszedł. I mówię, ja byłem zaskoczony, bo ja tu byłem zajęty rozmową z Rafałem za chwilę, ale widać był ten element styku, że tu jest bardzo wysoka kultura. No wiesz co, dla mnie najważniejszym elementem w klubie jest atmosfera, bo bez tego to klub nie byłby w stanie jakby funkcjonować. Oczywiście przez te 17 lat to nie jest tak, że tu jest cały czas tak samo. Zmieniają się ludzie, część odchodzi, nowi przychodzą. Tutaj mamy bardzo dużo teraz zawodników z Czech, którzy przeszli z Ostrawy do naszego klubu i reprezentują nasz klub. Część zawodników odeszła, wiesz, jak to się mówi, ja nie jestem zupa pomidorowa i nie każdy mnie musi lubić. Tak samo nie każdy musi akceptować moje metody treningowe, ale jeżeli się zaczynają robić jakieś grupki, no to nie jest dobre, nie? To ma być jedność, to ma być jeden team. I tak jest, i tak teraz jest, więc z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to takie rozłamy, które miały miejsce, to wyszły nam tylko na dobre. No, znaczy to z jednej strony, znaczy patrzę się z dwóch stron, jakby zawsze każdy medal ma dwie strony, tą dobrą i tą złą, ale nie o to było pytanie. Ja się zastanawiając, tych ludzi to tu masz ilu tak w klubie? Jakbyś tak policzył wszystkich. No to się tak nie da zliczyć, bo to wiesz, jest rotacja. No, przykładowo w poniedziałek na boksie miałem 54 osoby, na MMA miałem 30. No to jest jeden dzień, dwie grupy, nie? Ale potem wtorek, no, wiesz, ta młodzież też, to nie jest tak, że oni codziennie są na macie. Bo ci zawodnicy, oni sobie mogą na to pozwolić i trenują nawet 2 razy dziennie, bo zawodnicy pro mają treningi rano, ale te grupy takie amatorskie, średnio zaawansowane, no to wiadomo, że oni chodzą do szkoły, więc przyjdzie w poniedziałek, przyjdzie w środę, przyjdzie w piątek lub wtorek, środa, czwartek. Oni sobie to rotują i na tych grupach jest różnie. Czasami bywa tak, że na zapasach jest trochę mniej ludzi, no ale potem przychodzi czwartek, jest znowu boks i znowu jest 40 osób i na jiu-jitsu ostatnio mieliśmy rekord ponad 50 osób na jednej grupie początkującej, więc to mówi samo za siebie, że ta kadra trenerska, a mamy tutaj naprawdę, jeśli chodzi o jiu-jitsu, zajebistego trenera, którego też przez długi okres próbowałem tu ściągnąć. No i od kilku lat już jest z nami i on już się czuje jak rodzina. Przemek Ostasz, z tego miejsca go pozdrawiam, to jest kozak, jeśli chodzi o parter, więc
No dlatego też ma tyle ludzi na treningach. No to widać, ja to widziałem po zdjęciach, właśnie obserwując, jak wrzuciliście na fanpage'a, że mówię, te grupy coraz szybciej rosną. Nie wiem, czy macie jakiś złoty jakby przepis na to, ale widać, że jak macie konkretnego trenera, no to widać samo przejście, tak powiedziałeś. No tak, no to właśnie mówi samo za siebie, wiesz, nie tylko umiejętności jego w jiu-jitsu, czy tam moje w MMA, ale też potem sposób prowadzenia treningów, no i ta atmosfera. Bo każdy, kto tu przyjeżdża z innych klubów, mówi, kurde, sala fajna, jest zajebista, piękna, ale tu jest coś więcej, nie? Tu jest taki klimat, nie? To jest dusza. Tu się czuje tą duszę. Ja nie mówię to jako artysta, Wiesz, więc Ja już tego tak nie postrzegam, bo ja tu jestem na co dzień od rana do wieczora i dla mnie to jest normalne, nie? Ale właśnie często jest tak, że ktoś przyjeżdża i mówi, kurde, naprawdę tu macie fajny klimat. no, znaczy jak wchodzi się w ogóle do tej sali, to mamy tak jakby powiedzmy taki przedpokój i mamy różne te plakaty, zdjęcia i tym podobne. Tak się zastanawiałem, mówię, to aż na tylu galach byliście? Ja stanąłem w jednym momencie i To tam nie ma plakatów wszystkich gal. no tych, ale te co widziałem tylko. No ale to są tylko, wiesz, te takie ostatnie, a jakbyśmy mieli plakaty z całych 17 lat działalności klubu, to byśmy ich tu nie pomieścili. Tak samo z pucharami, wiesz, część pucharów jest tutaj w klubie, ale większość mają zawodnicy w domach. To też nie jest tak. No, Rafał też zostawił tutaj 3 puchary KSW, no ale jeden poszedł do sponsora, teraz kolejny idzie do kolejnego sponsora. No i wiesz, to nie jest tak, że my tu wszystkie trofea trzymamy w miejscu, bo byśmy je tu ich na pewno nie pomieścili. Jak już wspomniałeś o KSW, to tak się też z ciekawości zapytam. Byliście teraz na walce w Trzyńcu w sobotę. Rafał walczył w klatce i do końca nie było wiadomo, kto wygra. Co czuje trener? No ja wiedziałem, kto wygrał. Ty wiedziałeś. Znaczy, ja inaczej, jeżeli wynik poszedł w drugą stronę, to byłaby z tego afera, bo tam nie było opcji, wiesz, dla przeciętnego Kowalskiego tak zwanego, Nazwijmy to ja. ta walka być może wyglądała równo, bo Bartek Leśko robił dużo, no ale nic z tego nie wynikało. Rafał przez ani moment nie był zagrożony, nie dostał ani raz mocnego ciosu. Jednak Rafał bardziej dążył do tego, żeby nokautować. Oczywiście ja nie mówię, że to była zła taktyka, bo oni fajną taktykę obrali. Oni chcieli jakby wizualnie pokazać wszystko, nie? Ale od razu też jak kopał czy coś próbował, od razu uciekał, obracał się tyłem, żeby uniknąć tych power punchów Rafała. Więc ja nie mówię, że to była zła taktyka, ale ja byłem blisko klatki, ja miałem taki świadomy przegląd na to, co się dzieje. Ja wchodziłem do klatki, ja mówię Rafałowi, spokojnie, wygrałeś. Tą pierwszą rundę to myśmy tak nawet troszkę celowo, ja mu w połowie rundy zawałem spokojnie, niech się wyszczela. I nawet brałem pod uwagę to, że tą pierwszą rundę mu oddamy. No bo ja wiedziałem, że Rafał jest gotowy kondycyjnie na 5 rund. Jedyne jakie obawy miałem, no to nie chciałem ruszać tego tematu oficjalnie, ale napisałem post na ten temat, bo stwierdziłem, że Rafał zasługuje na to, żeby kibice wiedzieli o takich rzeczach. Gdyby się tam noga podwinęła, pewnie bym nawet o tym nie wspomniał, ale 4 tygodnie przed walką Rafał naderwał więzadło w kolanie. Robert Trybulski robił wszystko, co mógł, żeby on był w stanie zawalczyć, bo Rafał powiedział, że nie, on nie odpuszcza tej walki, walczymy, nie? Więc no, wyobraź sobie, jaki to jest mental sportowca. Walka mistrzowska, 5 rund, on się bije. No jak też powiedział po walce, poczuł to kolano. Były tam momenty, dlatego my musieliśmy przede wszystkim, podjęliśmy decyzję, że zmieniamy taktykę, bo taktyka miała być zupełnie inna. Więc dużo elementów, które miały być w walce, Rafał nie mógł robić, albo robił ich naprawdę znikome ilości. Przede wszystkim w zapasach musieliśmy uważać, żeby nie dociążać tej nogi tak jak normalnie zdrowy zawodnik by mógł to robić. Nie? Znaczy, tu dwa pytania się nasuwają, ale jedno zapytam. Tyś cholernie dobrym strategiem, taktykiem. No, nie wiem, czy to jest wrodzone, czy też jakby w czasie tych lat się pewne rzeczy człowiek nauczył. Ktoś mi mówi, że tego się nie da nauczyć, bo są trenerzy, którzy do dzisiaj jakby no nie mają tego takiego oczka strategicznego, że potrafią wyłapać pewne rzeczy. Ja myślę, że Opatrzność Boża też nade mną czuwa, bo czasami potrafię tak z rękawa wyciągnąć coś, co zmienia w ogóle przegląd walki. Nieraz nawet z Rafałem mieliśmy takie sytuacje, że zawołałem mu w pewnym momencie zrób to i on to robił i nagle się okazało, że tym wygrywał walkę. No, a z drugiej strony obserwując, Rafał to jest fenomenalny zawodnik, bo 4 tygodnie przed walką dowiaduje się o tej sytuacji i jaki jest mental zawodnika, że jednak idzie na całość i walczy. Wiesz, na całość, nie na całość, to też nie jest tak, bo naprawdę ten pierwszy tydzień od kontuzji ta walka wisiała na włosku. Bo ja nawet byłem skłonny namawiać Rafała, żeby odpuścił tej walki. No pojechał do Roberta Trybulskiego, Robert mi powiedział, słuchaj, jeżeli bym miał 8-10 tygodni, to by było super, mam tylko 4.
Więc zrobię co się da, ale nie gwarantuję, że ta noga wytrzyma. No, Ale potem z na drugiej szczęście wytrzymała i nawet Robert jest w szoku, że po takiej walce 5 rund i widzi, że Rafał nawet uszczerbku żadnego nie ma siniaka na twarzy, więc to też pokazuje obraz tej walki, nie? no właśnie, ja już przed naszą rozmową obejrzałem całą i mówię, kurka wodna. Kilka razy obserwowałem to, co ty mówisz. On nie dostał prawie ani razu na twarz. No nie. Mówię, ale jak to jest? Masz 5 rund, prawie dostaniesz za chwilę w twarz, a tu ani draśnięcia im. Znaczy ja jestem amatorem, więc to nie mówię, że ja No, ale to chciałem... dlatego mówię, że no, sędziowie byli blisko, widzieli wszystko dokładnie i no, działo się dużo, ale nic z tego nie wynikało. Też to nie jest taekwondo, żeby sobie punktować jakimiś lekkimi uderzeniami walkę, nie? Bo Rafał jak się w niego wbijał, no to tam te ciosy trochę były cięższe. No i obraz punktowania też mówi samo za siebie, no bo często bywało tak, że te werdykty były różne. Mógł być split, ale nie było. Żaden sędzia nawet nie widział tam wygranej Bartka Leśki. Każdy sędzia dał tak samo. Pierwszą rundę dla Leśki, wszystkie pozostałe 4 dla Rafała. No tak, bo to też obserwowałem, ale wrócę do Rafała troszeczkę wcześniej. Rafał to jest jedyny chyba zawodnik, który walczył w afrykańskiej organizacji. Tak, w UFC. No, jak pierwszy Polak był zakontraktowany. Nie, bo później tam zakontraktowali jeszcze i Polkę, i chyba jednego albo 2 zawodników. Ale to już było po Rafale. No tak, to już po Rafale, tak właśnie. My jakby otworzyliśmy ten rynek, nie? I w ogóle to też jest takie ciekawe, bo to był taki trochę mój pomysł, bo gdzieś tam zobaczyłem jakąś UFC afrykańska i mówię menedżerowi, ty, napisz tam do nich. Mówię, może akurat. No i zakontraktowali Rafała i to była też piękna przygoda. No tak, też podczas której się rozmowy to opisywał, co tam się działo w ogóle po walce, przed walką, więc też pokazuje zupełnie inną mentalność, tą afrykańską, nie tą polską, tylko totalnie afrykańską. No nie no, on tam, Rafał, naprawdę, on tam w bardzo krótkim czasie został pokochany przez fanów. My wracając z Johannesburga czy z Durbanu do Dubaju, idziemy sobie na lotnisku, a tam kibice 2 do Rafała, o to ty walczyłeś w UFC, gratulacje, wiesz, w Dubaju, nie? Gdzie kto by pomyślał. Więc no, a na miejscu tak samo, gdziekolwiek się nie ruszyliśmy, to Rafał później już był bardzo rozpoznawalny. No tak, to widać z perspektywy jego doświadczenia, całą walki, bo są bardzo charakterystyczne. Bo to, co ty pokazujesz, to co ty chyba też powiedziałeś w jednym z rozmów, że to nie tylko praca wojownika, ale też całego sztabu ludzi, których się nie widzi, bo on wchodzi tylko do klatki i No, on ma wykonać swoją robotę. No tak, no wiesz, to jest sport generalnie indywidualny, no ale wiadomo, że grupa ludzi od fizjo, od przygotowania motorycznego, od trenerów, tak jak ja jestem głównym trenerem, który musi to wspinać w całość, od trenera parteru i tak dalej, no to tworzy taką grupę, no ale finalnie zawodnik wchodzi do środka sam, nie? Także no to nie jest łatwy kawałek chleba. No tak. I jednak wiesz, w sportach drużynowych ta porażka rozkłada się na więcej osób, nie? A tu jesteś sam. Nieraz się ci ludzie załamują, bo na przykład próbują wejść na szczyt z jakiegoś tam powodu, a raz, drugi, trzeci się nie udaje, no i się załamują. No to często tak bywa. Może ci ludzie po prostu no, nie wytrzymują tej presji, tego ciśnienia i te porażki jakby ich tutaj podcinają im skrzydła. No, ale na przykład mamy też przykład wielu zawodników, którzy po kilku porażkach nagle się okazuje, że oni nawet aktualny mistrz UFC Merab, on też miał początki słabe. On przegrywał walki. Gość, który gdzieś tam na budowie pracował od rana do wieczora, a teraz idzie jak burza i bije rekordy, nie? Więc to widzisz, to pokazuje never give up, tak? To tak, to jak najbardziej się z tobą zgodzę. Najbardziej, co mi zapadło w głowie, jedną z rozmów z UFC zawodników, podczas dziennikarz, nie pamiętam nazwiska tego zawodnika, dziennikarz go zapytał, proszę pana, a skąd pan umie te techniki? Jakie pan ma trenera? On mówi, na YouTubie oglądałem filmiki różnych zawodników i tego podłapałem. Ten facet za głowę się złapał, no ale jak pan, przecież pan w UFC jest. No jakoś tak podłapałem i widać, że czasami nas same filmiki na YouTubie pomagają. Nie u każdego, no ale gdzieś to pomaga. Nie da się z YouTube'a tak dobrze inaczej. Możesz podłapać pewne rzeczy, ale ty je musisz zrobić na macie, popróbować i tak dalej. Ale bez trenera, który stanie i pokaże ci te najważniejsze detale, no to nauka z YouTube'a nie jest jakaś adekwatna do tego, co ci pokaże trener tutaj. Więc Dlatego dążę do kolejnego mojego pytania. Ty jesteś totalnym praktykiem, że ty musisz pokazać praktycznie te elementy wszystkie, pokazać zawodnikom, jak wykonać sekwencję ruchów,
czy tam czynności i dopiero ma to sam to zrobić. Bo ja to widzę przez długi okres czasu, przy różnych rozmowach, przy nawet tutaj, jak rok temu byłem, no to było widać te różne sekwencje, jak pokazywałeś, uczyłeś tych adeptów, to widać po prostu, że musi być praktyczne podejście do tematu. No to jest najważniejsze. No, jeżeli ktoś chce się uczyć z YouTube'a, no to nie wiem, czy on będzie do końca potrafił zrobić te techniki faktycznie idealnie tak, jak powinien. On sobie może oczywiście powtarzać, patrzeć z YouTube'a, ale lepiej odwrócić to, czyli najpierw niech mu trener pokaże, on potem sobie niech tobie włącza, niech sobie wyłapuje te detale, gdzieś tam w domu, czy tam samemu próbować, ale bez tych takich detali, no ciężko nauczyć pewnych rzeczy, bo to nawet są chłopaki, które po kilka miesięcy trenują, a oni dalej nie potrafią poprawnie wejść i obalić na przykład, więc to też mówi samo za siebie. No tak. No on może obalić, no ale on to będzie robił źle. Miałem rozmowę jakiś czas temu z osobą, która, nie wiem, czy jeszcze upubliczniliśmy te wideo, czy też nie. Chłopak tańczy breakdance, żeby o to chodzi. Są dosiane osoby, które od razu łapią za pierwszym razem, że trener pokaże, oni łapią, a są osoby, które trenują i No dopiero tak, gdzieś do zaskoczą. breakdance'u to już w ogóle to trzeba mieć w ogóle, wiesz, nie tylko predyspozycje fizyczne, ale to trzeba mieć talent do tego, wiesz. No tak, no, Ja bym nie był w stanie, nie wiem, nie wyobrażam sobie, żebym się miał kręcić na głowie, no jak? no ja no w sumie ja mógłbym, bo już trochę włosów mam, no nie wiem jak u ciebie, no z włosami. No, tańczyłem breakdance, widzisz co się stało. No właśnie, dobra. No to mówiliśmy o różnych porażkach, sukcesach. Jak myślisz, jak rozwój samego MMA przez kolejne lata się rozwinie w Polsce? Czy takiego nie widzisz, jak ty to uważasz jako trener, który jednak swoich adeptów ciągniesz ich do mistrzostwa, ciągniesz ich umiejętności wyżej? Bo patrząc się niedawno, dlaczego dążę? Niedawno prześledziłem, że miałeś chłopaka, który miał. Rozmawialiśmy też tu przed rozmową przed kamerami. Nie pamiętam nazwiska. Ten chłopaczek, co jest, mówi, że żeś miał 108 kg wagi, że jest pretendentem, że Nie, no to jest, szliśmy sukcesy. tak, mówimy o Egorze Olejniku. O właśnie. No to jest chłopak, który jest u nas od 13 roku życia. On przyjechał do Polski jeszcze przed wojną na Ukrainie. Jego rodzice w ogóle są tak zafokusowani w jego karierę, że oni ten wyjazd, oni to wszystko podobno zaplanowali pod niego. To nie jest tak, że oni sobie przyjechali do pracy, tylko wszystko było robione pod niego, nie? Oni szukali mu miejsca. Wcześniej gdzieś tam, nie wiem, czy byli w Krakowie, czy gdzieś w Rzeszowie, już nie pamiętam. Potem byli gdzieś w Żywcu. Finalnie trafili do Bielska i do mnie. I oni robią wszystko pod niego, nie? To wiesz, i to pokazuje, jak wsparcie rodziców, nie? Jak ułatwia, no bo mało rodziców jest takich, którzy aż tak są w stanie się poświęcić, żeby wyjechać z myślą o swoim dziecku, nie? No to dla mnie to tacy rodzice to jest taki, są złoci dosłownie, bo są, w drugą stronę pójdę, tylko przykornie, są tacy, co na siłę przyprowadzą dziecko, na przykład do twojego klubu. Dziecko nie chce w ogóle ćwiczyć i on chce z powrotem iść w swoje inne rzeczy, a nie chce, broń Boże, No, ja ćwiczyć. dlatego zawsze takim rodzicom powtarzam, słuchajcie, to nie wy tutaj będziecie trenować, tylko wasze dzieci. I te dzieci mają trenować z uśmiechem na twarzy, a nie, że one są tutaj za karę. Często bywało tak, że na tej sali jeszcze tego nie miałem, ale na poprzednich salach, że przychodził ojciec, jego syn będzie fighterem, no jakieś, wiesz, niespełnione jego ego zawodnicze chce przełożyć na syna, który, kurde, na przykład chce iść sobie pograć w ping-ponga. Wiesz, to dziecko ma wybierać sport i rodzice powinni próbować. Tu niech sobie idzie na tenisa, niech sobie idzie na piłkę, niech sobie idzie na siatkówkę, cokolwiek, jakikolwiek sport. Ale jeżeli on nie chce iść na sporty walki, to nie mogą rodzice zmuszać dziecka, żeby trenował sporty walki. Lub odwrotnie, jeżeli nie chce iść na piłkę, to niech nie idzie na piłkę, bo też tak bywało, że rodzice przychodzili tutaj, bo mówili nie, bo piłka się mu nie podoba, on tam nie chce chodzić, on chce chodzić na sporty walki. No to jak chce chodzić na sporty walki, to niech próbuje. No tak, ja to też widzę po młodych, że właśnie eksperymentują za młodo, bo w końcu gdzieś zaskoczą, w którąś pasję trafią i że to będzie ich żyłka. Dokładnie tak, ale jeszcze wrócimy do tego tematu, bo nie dokończyliśmy tematu tego Egora. Tak. No i to jest chłopak, który ma no niesamowite predyspozycje, bo w wieku 15 lat on już debiutował na galach Babilonu. Ma 18 lat skończone teraz, w tym roku kończy 18, zawodowy rekord. I naprawdę ten chłopak, no tutaj przyjeżdżali zawodnicy, taka czołówka, wiesz, na przygotowania do nas. To był ogrom tego gościa, nie? Do tego jeszcze cały czas rośnie i nabiera wagi, więc już zmienił kategorię na 9,3, bo był w 8,4, ale ja coś czuję, że to się może skończyć na ciężkiej. No znaczy ja widziałem jego walkę, jedną,
tylko nie pamiętam w której miejscowości, ale ta walka to był fenomen dosłownie, jak dla mnie. Bo w tym wieku już walczyć i wygrywać. Ja nie potrafię to przeskoczyć mentalnie nawet. No jest to dopiero takie, No, który wiesz, wchodzi do klatki. teraz bym ma 18 lat, więc to już brzmi troszkę inaczej. No tak. Ale jak ja jechałem z nim na pierwszą walkę półzawodową, jak on miał niecałe 15 lat, to sędzia się mnie pytał, ale ty tak poważnie ile on ma lat? Ja mówię, no 15. I ty go dajesz na 23-latka? Ja mówię, ty wiem co robię, nie? No i pokonał tego 23-latka, który już miał 8 walk semi-pro. No znaczy też była rozmowa. Wiesz, ja bym nie dał zawodnika na pożarcie, no ja widzę co się dzieje na treningach, jak on wstawiał opór, wiesz, już wtedy zawodnikom walczącym zawodowo, więc stwierdziłem, no na co ja mam czekać? Na MMA Polska to nawet nie miał co robić, wiesz, no to jak widać w dobrym kierunku to poszło. I to, co powiedziałem na początku, że ty masz już te oko do wyłapywania talentu. No, ale to wiesz, takich jak on, to są naprawdę jest ich niewielu, albo naprawdę rzadko kiedy można spotkać, nie? Ale tak samo ten Mikołaj Głuszyński tak samo się okazał, widzisz, taką perełką, a nie zapowiadał się jakoś na początku, jak przed na salę, że aż tak będzie się chłopak rozwijał, a później poszedł za ciosem. Ale patrząc się po tych nazwiskach, które ja tu mam, to mówię, kurczę, no sama elita dosłownie wojowników. Jest, no część, wiesz, część zawodników teraz też albo ma kontuzję, e, albo ma przerwy w startach, no ale powolutku wracają na matę. No jakbym ich zliczył wszystkich tych zawodników walczących zawodowo, no to może aktywnych będzie z 15. No tak. A jakby wrócili wszyscy, to by ich było troszkę więcej. Kilka słów o liczbach o klubie twoim. Nie tylko twoim, bo to jest cały sztab ludzi. 17 lat działalności od 2008 roku. Ponad 1000 stoczonych walk przez O. twoich wychowanków. Może więcej tego jest. Ja wyliczyłem około 1000, może się mylę. Twoi podopieczni, już mistrzowie, walczyli między innymi w KSW, w ARS-ie, w MMA, w M1, w Global, RFA, Tak, właśnie AC. UFC, Ares, PFL, no. Wiesz, tych federacji jest dużo, tych mniejszych, których tu nawet nie będziemy wymieniać, bo tego jest naprawdę. No i Babylon, i FEN, gdzie mamy też 2 pasy Rosyjskiej Federacji, gdzie Marta zdobywała, pas FEN-u, no i pas KSW. Czyli tego jest ogrom. No więcej niż tutaj napisałem. No i ja tylko miałem taki zalążek, że faktycznie obserwując twoją pracę, pracę dietetyków, fizjoterapeutów, masażystów i całego sztabu ludzi, to tego jest ogrom, czego się najczęściej nie widzi. No widzisz, ja nawet nie przypuszczałem, że aż tyle tych walk było przez te 17 lat, no ale faktycznie, no, jak taki człowiek wgłębi ten, to no, zbiera się tego. A masz jakąś taką szczególną walkę w swojej głowie, którą pamiętasz szczególnie, czy takiej walki nie było? Kurde, było ich tyle, że wiesz, w każdym danym momencie ta walka wydawała się taka jedna z ważniejszych, a potem były kolejne jeszcze ważniejsze, więc no ale było dużo takich walk, które emocjonalnie przegrywałem mocno. Powiem Ci, że bardzo mocno przeżyłem emocjonalnie debiut Rafała w KSW, jak znokautował Erslana, bo raz, że wystartował w nie swojej kategorii wagowej, dostał przeciwnika, który był królem nokautów. No to powiem Ci, łzy tam miałem aż normalnie teraz mi ciarki na plecach idą, jak ja sobie o tym przypomnę. No to były taka bardzo ważna walka. No i potem wiadomo, zdobycie pasa przez Rafała KSW, przez tą całą karierę, przez to ile przeszliśmy razem, latając po całym świecie. Były takie sytuacje, gdzie podwinęła się noga, tak mówiąc kolokwialnie tutaj, albo jakaś kontuzja. Zawsze mówię, kurwa, ten Rafał to ma, nie wiem, jakiegoś takiego pecha, nie? No, ale finalnie nie poddawał się i doszedł na sam szczyt, jeśli chodzi o tutaj, jestem mistrzem KSW i myślę, że to jest taka największa nagroda dla niego za całą karierę. Ale z drugiej strony też dla ciebie, bo jednak twój podopieczny zdobył jakiś tam tytuł. Tak, ale wiesz, jakoś nie wiem czemu, ale właśnie tutaj, kurde, bardziej się cieszyłem, bo to Rafał na to zasługiwał, nie? Że w końcu ten los się do niego uśmiechnął. A to tak, to Wiadomo, że wszystko z pomocą Bożą. No i w końcu został nagrodzony. jednym się zastanawiałem, bo oglądając różne walki, sztuki walki, nawet twoją, to były wpierw w ringach do boksu, a potem przeszły do oktagonu. Kiedy był ten moment takiego przeskoku? Tak, na początku większość tych gal to były ringi. No, oktagon wszedł dużo później. KSW jeszcze też na początku bardzo długo miało hardcoring, nie? No. To tak zastanawiam się, Nie pamiętam dokładnie, w którym roku w Polsce wprowadzili oktagon, bo to już też troszkę trwa, ale no dużo walk mieliśmy
Też na początku właśnie Rafał też się bił, dużo walk były w ringu. Dlaczego mówię? Bo nawet twoja ta pierwsza czy druga walka też była właśnie w ringu. Tak, z Piotrkiem Strusem. To też zauważyłem, że już w tamtych czasach, a to już trochę lat temu było, No to był 2010 rok. 15 lat temu. Tak. No to jednak trochę czasu minęło. No. Jednym słowem, tak jakbyśmy podsumowali całą naszą rozmowę, tego jest ogrom. Może ja powiem w 2 zdaniach, co wniosłem z tej rozmowy. Berserker Teams to kuźnia mistrzów. Mylę się? Kuźnia talentów. No dobrze. No mistrzów też. No, jakbyś nie patrząc, pokażemy te puchary, te tytuły, te różne walki, które czasami nie były sukcesem, było porażką, z której wyciągnąłeś wnioski i poszliście dalej. Tak, tym bardziej, że wiesz, my jesteśmy klubem, który tworzy zawodników, a nie, że przychodzą gotowi zawodnicy, tak jak w niektórych klubach w Polsce, że wiesz, przyjeżdżają gotowi zawodnicy, no i wiesz, i potem jakby te sukcesy są przypisywane im, no a cała drogę, tą najtrudniejszą, którą robił ktoś przed nimi, kto ich wychowywał, no to już jest wtedy najmniej ważne. A tutaj jednak, czy to Rafał, czy większość, no wszyscy ci zawodnicy, no to oni się tutaj wychowywali od początku kariery i to nawet patrząc na Filipa Lamparskiego, który przyszedł jako 13-14-latek, wiesz, to też sztuką wychować młodego chłopaka, żeby doszedł na ten poziom i dalej tutaj był w tym klubie, nie? Powiedz mi jedno, co tobie życzyć? Co mi życzyć? Nie wiem, no oby wszystko dalej się rozwijało tak, jak się rozwija, więcej mistrzów. Wiesz, ja myślę, że na ten moment ja też nie mogę mieć jakichś szerszych marzeń, jeśli chodzi o sporty walki, bo zakładając ten klub, ja chyba w życiu bym nie przypuszczał, że będę w tym miejscu, w jakim jesteśmy teraz. No, ale to Wiesz, mam świetnych sponsorów, którzy zrobili tutaj tą salę, którzy nas wspierają. Tutaj też im za to dziękuję, bo bez tych ludzi to ciężko by było w ogóle funkcjonować. No a to, jaką nam salę zrobili, no to już jest w ogóle, wiesz, petarda, nie? no, wgniata w krzesło, dlatego siedzimy na krzesłach. Dokładnie. Nie, ale trochę się śmiejąc, ale obserwując twoje poczynania przez te lata, przeszedłeś różne sytuacje. Czasami porażki, czasami sukcesy. No wiesz, sport ma to do siebie, że musisz zaakceptować porażkę. No bez porażek nie ma sukcesów, bo na tych porażkach człowiek się najwięcej uczy i wyciąga wniosków, wiesz. To zawodnik, który wygrywa, on zaczyna być potem taki trochę płytki i, i przychodzi ta porażka i wiesz, i to potem daje mu, a jednak to nie jest tak, że będę wygrywał zawsze. To jest element sportu, każdego sportu i trzeba się z tym pogodzić. Najmniejsze to potrafić, wiesz, obrócić tą całą sytuację, która w danym momencie się wydaje niefajna, niemiła, bo nikt nie lubi przegrywać, ale obrócić to w coś dobrego, że wyciągnę wnioski i wyjdę silniejszy. I tak wielu zawodników moich tak właśnie robiło, w tym Rafał, który też no, miał potknięcia i wydawałoby się, że to, wiesz, nie jeden by się załamał, a on zaciskał zęby i szedł dalej. Może temu, że nie zrezygnował w kilku momentach w swojej karierze, gdzie mógł to zrobić i nie miałbym do niego żadnych pretensji o to, bo wiesz, prosty przykład, jak miał oczodół złamany i tam naprawdę było poważnie podejrzenie, że nie wiadomo, czy się siatkówka nie odkleiła. Wiesz, on w tym momencie traci pracę strażaka. No i przychodzi taki moment, cholera, to jest ważniejsze, nie? Tu rodzina, wiesz, praca. I ja wtedy byłem nawet przygotowany na to, że on zakończy karierę i wcale bym mu nie miał za złe, że taką decyzję podjął. No ale jak się okazało, ten, nie powiem brzydko, kurczy byk, za 2 miesiące już się bił znowu w Afryce i nokautował gościa. Więc to o czym my tu mówimy, nie? Znaczy, ja już nawet nie jestem w stanie nic powiedzieć, bo tu już we clou odcinka też jest powiedziane. Wszystkie elementy, które były przez te lata, to jest właśnie tu powiedziane, to jest sedno. Tak. Żeby życzyć ci kolejnych takich zawodników i żeby oni owocowali w coś więcej niż tylko w jedną, 2 walki, tylko żeby szli cały czas do przodu. No, możecie mi życzyć tego, żeby ten mój układ nerwowy wytrzymywał, bo to nie jest tak, że 17 lat minęło i człowiek jest w stanie się jakby przyzwyczaić do tego stresu, który jest przed walkami, bo ja się stresuję bardziej niż oni i za każdym razem jest to samo i co ciekawe, to nie jest tylko w walkach zawodowych, bo ja jadę na zawody amatorskie, czy walki półzawodowe i ja dokładnie to samo przechodzę za każdym razem z każdym zawodnikiem. Ten układ mój nerwowy to tam wisi na wosku. Znaczy, byłem na 2 waszych walkach, z boku obserwując wasz team, to widać to.
że to wszystko żyje jakby żywy organizm. Oprócz tego, że wojownik wchodzi i walczy w klatce, w oktagonie, to widać właśnie jak wy żyjecie. Jak to wszystko pracuje na sukces wojownika, bo z jednej strony wychodzi wojownik i ma zrobić swoje, a z drugiej strony wy cały czas odczuwacie to, czy jednak się to uda, czy się na co trzeba zwrócić uwagę. No w wiesz, walce. to jest bardzo skomplikowany tutaj system. To jest cały proces już w całym kampie do walki. To wszystko musi być rozplanowane, wiesz. Wiadomo, że później, tak jak teraz mieliśmy, pewne komplikacje wychodzą, kolejne problemy dochodzą, wiesz, i to później ale właśnie zwycięstwo po takich walkach jak ta w sobotę, która w mojej opinii, no Rafał, to nie był ten Rafał. I my sobie zdawaliśmy sprawę, że tak może być. Ale i z tego właśnie się bardziej cieszę, że Rafał był w stanie jeszcze wygrać tą walkę i przewalczyć 5 rund. No, sama walka jest niesamowita. Warto ją zobaczyć jakie elementy tam były. Ja widzę to jako laik, bo powiedzmy jako amator, która osoba nie zajmuje się zawodowo tym, tylko z boku to obserwować. Bo widziałem walkę na gali KSW 100, kiedy tam inaczej ta walka polegała i inną taktykę tam zastosowali. Tak ja to obserwuję. Może się mylę, ale nie będziemy wchodzić w techniki, bo to zostawię wam. Technicznym aspektem. No wiesz, no każda walka jest inna, bo też jak bijesz się z innym stylowo przeciwnikiem, tutaj też o tyle, że wiedzieliśmy, że Bartek może być niewygodny, bo będzie dużo kopał i tak dalej. Mieliśmy na to przygotowane pewne rzeczy, no ale tutaj jakby tak jak wspominałem Ci wcześniej, wszystko jakby musiało iść na bok i musieliśmy grać tym, czym możemy, a nie czym chcemy. Dokładnie. Jeszcze raz Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki bardzo Sukcesów. i mam nadzieję, że będziesz tutaj częściej wpadał i robił wywiady z naszymi zawodnikami. Otóż i to. Jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Sport ma to do siebie, że musisz zaakceptować porażkę. No bez porażek nie ma sukcesów, bo na tych porażkach człowiek się najwięcej uczy i wyciąga wniosku.